Gdzie my, proszę Państwa, jesteśmy? Dostaliśmy namiar na lokalnych, którzy robią plecionki na ściany. Amokan lub kambal. Nie wiem, co to jest kambal, nie sprawdzałem tego w internecie, ale Ernestin mówi, że nowocześniejsze rozwiązanie i bardziej trwałe niż bambus, jeżeli chodzi o ściany. No i przyjechaliśmy samochodem najpierw z rana. Skończyła nam się droga. Powiedzieli, że skuterem jest lepiej. Podjechaliśmy skuterem. No i przebijamy się przez jakąś filipińską prowincję. Piękne drogi. Wjechaliśmy do jednego mieszkania, do domu. No i pytamy ludzi, gdzie mamy dalej jechać, bo się te drogi krzyżują, rozchodzą i tak dalej. I mówi pani, że ona nas zaprowadzi, że nie ma problemu i tak nie ma co robić. Także mamy przewodnika tutaj i idziemy. Zobaczymy, czy mają coś do pokazania, jak to wygląda, albo jakieś zdjęcia. No i może zamówi się. Fajnie by było, jak pracowaliby też z bambusem, jakby mieli też bambus na sprzedaż, na nasze ogrodzenie. Jak to zwykle bywa, małżonce pojawiła się nowa wizja ogrodzenia i możliwe, że zmienimy pomysł na ogrodzenie, ale to zobaczymy jeszcze. No ale niebawem będziemy startować z ogrodzeniem tak samo. A teraz idziemy. Piękna, bujna roślinność. Z dala od cywilizacji. No i czysto. I czysto, nie widać tu plastiku pod krzakami i tak dalej. Tam gdzie ludzie, tam jest brudno. A tutaj gdzie jest mniej ludzi, to czyściutko. Suszą się dziurki kokosowe. Tak mi się wydaje, że to kokos. Tutaj jakieś orzechy. Tutaj mamy bananowce. Jak sobie jedziemy przez czyjeś działki, przez czyje posiadłości. Ernestin już tam bajeruje o imieniu rodzinnym, gdzie mieszkamy. Tutaj nawiązywanie kontaktów to jest bardzo proste. Świeżo zerwane orzechy ziemne jakieś. Tutaj chyba tutaj zrywają. Dzisiaj Ernestin miała kontrolę policyjną, jak jechała samochodem. Przyczepili się, że mu pasy nie zapięte na checkpoincie. No i akurat jechała z mamą, bo mama była w jednej sprawie na Siquijor. A mogę powiedzieć, w jakiej sprawie była. Siostra mamy od zawsze kręci się wokół, na tym zarabia pieniądze generalnie. Na pośrednictwie sprzedaży. Taki filipiński agent nieruchomości, powiedzmy. No i ona też ma takie towarzystwo, w którym się obraca. No i jedna z koleżanek ma zapytanie od bardzo majętnego klienta Japończyka, który odziedziczył ogromny spadek, a ma żonę Filipinkę, że chciałby działające biznesy kupować na Siquijorze nieruchomości. W związku z tym odezwali się do nas. No i Ernestin, ja pojechałem z dziewczynami pokazać jedną nieruchomość i zostałem tam potem pogadać. A Ernestin wzięła jeszcze panię i pojechała oglądać drugą nieruchomość, Gabayan Riviera, jak sobie wygooglujecie. No jest to na sprzedaż w chwili obecnej, coś koło 100 milionów peso. No i byliśmy porozmawiać z właścicielami nieruchomości, jakie są ich oczekiwania finansowe, jak ten biznes wygląda od strony zarabiania pieniędzy, co wchodzi w cenę. No i teraz dziewczyny przygotują ofertę dla tego Japończyka. Co ważne, jak rozmawiały z nim, zapytanie poszło z ich strony, czy jest jakiś określony budżet, którym powinny się rozglądać. Powiedział, że nie ma budżetu, nie ma górnej granicy, żeby po prostu przedstawić mu oferty. Jakby wpadło, jakby kupił tę Gabayan Rivierę za ponad 100 baniek, no to wiecie, procent za pośrednictwo to jest szaleństwo.
No ale wracając, bo zaczęliśmy gubić temat. Mama była w samochodzie z Ernestin, no i mama z policjantką, która ją tam sprawdzała za pas. Zaraz nazwisko, a skąd jest, a że mama jest ducha i ląkstwo, że stąd pochodzi. I już po nazwiskach rodzinnych sytuacja jest uregulowana. Machnęli ręką, powiedzieli, dobra, niech pani jedzie. O, jesteśmy na miejscu, tutaj robią lokalni plecionki. Dobra, muszę konkretnie policzyć, ile i czego potrzebuję. Mogą dostarczyć bambus. Tutaj jest rozmiar taki leżący, jak pokazywali, z którego mógł zrobić supy ewentualnie. Ten przecięty na pół mógłby robić za sztachety. Muszę dokładnie policzyć, ile potrzebuję sztuk. Basta naara mo direte, nanapugoy number ninyo. Pero ako sa ning ipasukod niya itong tural. Jest przed. Spokojnie. Oni tutaj motorem wjechali. Ale znają się na robocie, od dłuższego czasu to widać robią. Bo też pokazali. Ay, pwede din. Tutaj Asa pa nila host? Tutaj trzyma do przykrycia Ay, naray dool kasada. jedzenia, Crossing sa Monday. They said that Sulod ang że jest lepsza droga. they said that there's a road out. Yeah, I see a lot of bikes here, so it's possible to drive. No, they said using this road out. Sige, Colte, salamat. Dobra, trzeba zacząć lokalizację, żeby jak tu trafić. Wiele razy o tym wspominałem, ale zawsze będę o tym wspominał przy okazji. Na Filipinach, jak się spotykają obcy ludzie, tak jak teraz w tej sytuacji, kiedy nas zaprowadziła tutaj pani do ludzi, którzy robią, bo słyszeliśmy o nich z innego kontaktu, że gdzieś tutaj są, przyjechaliśmy, szukaliśmy ich. No, oni nie rozmawiają o pogodzie, rozmawiają o tym, jak się czujesz, nie interesuje ich za bardzo twoja praca. Rozmawiają o rodzinie, o twoich koniunkcjach rodzinnych, skąd pochodzisz, rodzina i tak dalej. No i jak Ernestin tutaj w okolicy mówi, że ducha i longsot, to niektórym już coś ta świta, niektórzy wiedzą. A jak już powie, że dyrektor szkoły tutaj Tezdy, wujek Lindon, jest ducha i longsot, no to wielu właśnie go zna, bo w tej szkole między innymi właśnie wykształcili wielu młodych Filipińczyków, jeżeli chodzi o gastronomię. I wtedy już bajera się klei, już się wtedy bajerka klei. Katong bata pa ko te, nawala ko dito sa una. Gabagyo pa dito. Dito ko sa Sihorba, sa Pantalan. Nabiyaan ko sa akong No, więcej orzeszków, jak przyszliśmy, to właśnie zbierali na polu. Sakay ra ko siya ng katong delta pa man ko no. Plecionkę na ścianę Kambal już zamówiliśmy. To będzie plecionka do wnętrza, żeby w środku ściany pozamykać w salonie. Zewnętrzne ściany na razie zostawiamy, bo planujemy przebudować drugie piętro. Nie chciałbym takiej sytuacji, że w tym roku obłożymy połowę budynku, ten parter, bo one są, wymiar mają 4 na 8 stóp, czyli 1,20 m na 2,40 m w okolicach. No i jeżeli odłożymy ściany na 2,40 w tym roku, a w przyszłym roku jak poniosę dach i sufit i będę chciał dołożyć, to nie chciałbym, żeby już przez słońce była różnica w kolorze. Także będę musiał jakąś tą sytuację też tymczasowo rozwiązać po prostu, żeby do przyszłego roku jakoś te ściany zostawić, czymś zakryte. Może starym amokanem, jak ściągnę, zaimpregnuję, to może stary amokan tymczasowo wróci na miejsce, żeby po prostu nie straszyły hardiflex i goła konstrukcja. Ożebrowanie i hardiflex od środka szary. No ale nie mogę założyć w tym roku docelowej fasady zewnętrznej na części budynku, bo po prostu boję się, że będzie właśnie różnica w kolorze, że albo wyblaknie względem tego nowego i potem już się to nie zrówna. Nawet jak chciałbym to czymś polakierować, czy coś z tym zrobić, to będzie zawsze problem, będzie mnie to gryzło i bolało. No, jeszcze dzisiaj muszę wziąć miarkę, wziąć Ernestin, policzyć dokładnie, ile tego bambusa byśmy potrzebowali. I najwyżej zrobimy zamówienie. Powiedzieli, że wtedy idą, ścinają bambusy i dowożą. Przebijamy się dalej.
Ganun sila sa tingin mo ano mga I idziemy, a tu się dziewczyny już wymieniają kontaktem na Facebooku, bo pani mówi, że jeżeli bylibyśmy mieli problem skontaktować się z nimi, oni mają internet tam i zasięg nawet jakiś był, to żeby napisała małżonka do niej i ona do nich pójdzie i ona przekaże naszą wiadomość. Także właśnie tacy są ludzie na Filipinach. Też stosunkowo czysto mają na działkach, jak widzicie, im po trawniku nie ma, nakrętek nie ma plastiku tak dużo, tutaj trochę jest, ale widać, że ktoś dba tutaj o obejście, że sprzątają. Może nie każdy plastik automatycznie idzie do torebki, no ale raz na jakiś czas widać, że ktoś tutaj po prostu sprząta i ogarnia te posesje. everything you see here is how. Yun yung mga baka. Is what? Is what? It's for sale? Bolivia. Payag. Te, salamat Dobra, jesteśmy kaayo. ponownie. Te, oh, I tutaj się jeszcze na miejscu okazało, że wyszła młoda dziewczyna tam z domku z dzieckiem. No i chodziła do klasy z Karlem Ducha Longsodem, czyli z naszym inżynierem cywilnym. I tak tutaj właśnie jest. O, Ernestin, dopiero poznana, już dziecko zostało. O, nie płacz. Hi, Papa Alex. Papa. Papa na. Papa Alex. Oh. Ina. Oh, wow. Pangayo, oh. Ernestin, Ina. Hi, Papa Alex. it's okay. Hi, Papa Alex. Hulaman ni. Hulaman. Intaho. No crying. Laki ni te. Laki. Mauban na ni, mauban na daw. Jedziemy znowu. A, i Ernestin kobiecie wsadziła na siłę 100 peso w rękę. Nie chciała żadnych pieniędzy za to, że z nami poszła, że straciła na to, nie wiem, 40 minut. Ale Ernestin jej na siłę po prostu wsadziła w rękę. I tak tutaj się to odbywa. Żadnych pieniędzy nie chcieli. The same way back? Yeah. Te, amo na ni subayo, no? Basta mo gawas ra lagi mi. Bye-bye. The road. Ah, this is off-road. Off-roading. You remember? I wonder how they go to school. On their feet. Like from here to walking to the highway. It's actually harder than you think. And then up here, straight here. Kaya nakitaan mo na mo. Aw, salamat. A to pani, która nam powiedziała na początku, jak przyjechać tutaj samochodem. Look at that big cow. Naman. Tutaj samochodem jechać na początku i mówisz, trzeba z buta dramować daleko. Pytaliśmy się, czy motorem da się dojechać, powiedziała, że się da.
Pojechaliśmy zmienić środek transportu, no i udało się coś załatwić. Dzieje się, proszę Państwa, od rana dużo. Trochę dołożyliśmy betonu, niedużo, 1 worek cementu, 2 worki żwiru, 3 worki piasku, żeby zrobić lepszy podjazd, bo jak multicab stoi tak jak teraz, silnik jest z przodu, jest ciężko wyjechać, był za duży spad. Łóżko z góry. W środku mamy duży bałagan, czeka Józef, zaraz do niego pójdę, bo zaraz będziemy kładli gładź szpachlową. O, Princess Pinky. Tutaj zrywamy brakujący kawałek podłogi, zaraz będzie impregnowany, jak tu się oczyści. Też tacie włączę odkurzacz, żeby cały pył wszystko ładnie wyczyszczał, zanim będzie impregnowane środkiem przeciwko termitom. A my bierzemy się za szpachlowanie, zobaczymy jak to pójdzie z wałka. Oj, narobiłem się dzisiaj, jestem zmęczony. Tam mieliśmy jeszcze trochę szpachli filipińskiej do wykorzystania po prostu w wiadrze, także nie wyrzuciliśmy to. Kawałek ściany też został szpachlowany. Sufit w łazience na pierwszy raz. Ta ściana na pierwszy raz. Proszę nie zwracać uwagi na podłogę, bo tak się właśnie pracuje. Jak się nie ma podłogi docelowej w Europie, to się właśnie tak pracuje. Potem przejedziesz szpachelką, poodkurza odkurzaczem i położy się panele. Nie ma z tym najmniejszego problemu, nie trzeba wytyczać folią. Tutaj są wszystkie ściany wyszpachlowane. Na pierwszy raz całe powierzchnie, wcześniej były tylko łączenia z taśmą do zbrojeń. No i ostatnia część podłogi na piętrze została zerwana, poodkurzana, zaimpregnowana na raz solignumem przeciwko termitom. Tata jak zrywał starą podłogę i część ścian, bo mówiłem, że te ściany też można zerwać, one i tak będą całe do aut. Prawdopodobnie w przyszłym roku, chociaż zacząłem o tym myśleć, może w tym roku byśmy to zrobili, bo z chłopakami szybko to idzie. Ale nie wiem, są inne priorytety na razie. No to przy zrywaniu czegokolwiek tutaj zapalniczka w ścianie była, czy to tata zostawił? Chyba chłopaki zostawili. Nie, tak pusta. Nie było żadnych żywych termitów, żadnych żyjątek, które by tutaj były bardzo niechciane. W zeszłym roku jak robiłem sufit, ci co oglądają zeszłego roku to wiecie, że jak robiłem sypialnię na dole i sufit, zrobiłem 2 różnymi technikami. Tutaj na krokwie pozakładałem jeszcze łaty i do łat przyszedł Hardiflex 3,5 mm. A w tej drugiej sypialni nie robiłem tego, tylko ta podłoga, która jest ten Hardiflex, jest już automatycznie sufitem i widać krokwie w drugiej sypialni, także obie sypialnie mają inne sufity. Nie wiem na dłuższą metę, które rozwiązanie będzie lepsze. Wizualny efekt wydaje mi się, że jest lepiej tam, jak są krokwie właśnie ładnie zaimpregnowane i polakierowane. No ale tu robiłem pierwszą, potem zszedłem, że za dużo pracy z tym było, żeby się bawić, zrobiłem drugą tak i jest tak. Prawdopodobnie jutro pojadę dokupić tych płyt na podłogę i też na dniach będzie już tutaj jedno wielkie po prostu pomieszczenie. Siłownia użytkowana codziennie przeze mnie, co drugi dzień przez Ernestine. Tutaj trochę zabawek leży. Tutaj się piorą moje ciuchy, bo jeszcze nie mogę się do swoich ciuchów roboczych z zeszłego roku dokopać. Nie wiem gdzie one są, gdzie ja je wrzuciłem. Wszystkie moje koszulki robocze. Mamy zamówiony materiał na seawall, na mur morski. Mamy zamówione trochę gratów, szafkę do łazienki z lustrem, zlew do kuchni. Jutro przychodzi wujo z rodziny, inżynier elektryk.
bo mam zagwozdkę. Mam zagwozdkę, a dom jest drewniany, jak dobrze widzicie i wiecie. I nie chciałbym doprowadzić do jakiejś tragedii w przyszłości. A mianowicie zacząłem to mocno studiować, czytać odnośnie tego water heatera. No i są za słabe bezpieczniki tutaj, żeby był mocny water heater, podgrzewasz do wody. Także wystarczy słabszy, to na pewno wystarczy. Bo tutaj i tak teraz się kąpiemy w wodzie o temperaturze otoczenia, powiedzmy. Ale potrzebuję się poradzić, jak ten temat ugryźć. Potrzebuję mu pokazać, co zamówiliśmy, jaka pompa do wody stoi i jak to rozegrać po prostu prądowo. Czy trzeba jakiś nowy bezpiecznik robić, czy jak. Niech przyjdzie, niech usiądzie na chwilę z nami przy kawie, niech spojrzy na to, co mamy. Wejdźmy sobie na Lazadę, zamówmy co potrzeba, żeby to było bezpieczne przede wszystkim, żeby nie było takiej możliwości, że kabel się przegrzeje, stopi, zapali, cokolwiek takiego, bo to jest drewniany dom. I nie będę tego ryzyka podejmował, żeby samemu się z tym bawić, jeżeli chodzi o wiązkę do pompy i do podgrzewacza, bo nie mam na tyle wiedzy elektrycznej. Jakieś tam przewody zwykłe do kontaktów, do świateł w domu w Norwegii robiłem, całą kuchnię podłączyłem do prądu samemu, bo wszystko porobiłem. Ale tutaj no jest dla mnie zagwozdka po prostu trochę większego kalibru. Może jakbym więcej nad tym usiadł, to może bym to po prostu zrobił. Ale tu chodzi o bezpieczeństwo, a nie o to, żeby sobie coś udowodnić w tym temacie. Na górze były łóżka piętrowe, w zeszłym roku jedno zdemontowałem. Tu jest część góra, tu jest dolna część łóżka. No i jak wiecie, ciocia Pinki wybudowały barangaj, taki niewielki domek, no ale umeblowanie jest własnej gestii. Także zamiast te łóżka wyrzucać cokolwiek, to dzisiaj były impregnowane na nowo, na 2 razy. Jutro się je polakieruje. Dostanie od nas ciocia w prezencie materac i będzie miała wygodne łóżko. Drugie łóżko też będzie ma tam 2 pokoje, czasem syn przychodzi do niej spać. Niech ma 2 łóżka. Cieszy się bardzo. Cieszy się bardzo. Do tej pory na Filipinach to jest normalne generalnie. Spała na podłodze. Wielu znajomych w Norwegii, Filipińczyków od Ernestin, wspominało, że za dzieciaka spało się po prostu na podłodze. No ale też w Polsce kto nie spał na podłodze, jak kiedyś rodzice chodzili, gdzieś się szło na jakąś imprezę od znajomych, tam też były dzieci czy do rodziny. Zdarzały się takie noce, że się w jednym pokoju spało w kilka osób na podłodze i nie było z tym problemu, no ale na Filipinach są niestety ludzie albo istety, którzy śpią na podłodze codziennie po prostu, na twardym, na prostym. Kenji się dzisiaj obżarł, wszystkie psy dzisiaj obżarły. Jest i Gretchen. Też masz duży brzuch. Też masz duży brzuch. Bambaryło ty, o. Bambaryło ty łobuzie. Najmniejsza jest, a najbardziej im dokucza wszystkim. Tutaj Kenji nie zdążyłem tego nagrać w trakcie dnia, ale mam zmysł inżynieryjny. Taką piękną jamę sobie wykopał, ale przyszły duże psy, bawiły się tu i mu zawaliły. A teraz się bawi moskitierą metalową. Z przesiewacza do piasku. Bo kupiłem jedną, ale miała za małe oczka i trzeba było ją zmienić. To nie jest zabawka, Kenji. Dosłownie przed chwilą zakończyła się wizyta. Zakończyła się wizyta, byli u nas ludzie, którzy będą dla nas robić te wszystkie rzeczy bambusowe i dostarczyć nam bambus na płot. I na przestrzeni tygodnia czasu, 7 dni, przyjadą do nas i będzie materiał na płot. Także nie dalej jak 10 dni zaczniemy robić po prostu ogrodzenie. Tak myślę, że dalej 10 dni, chyba że coś innego się pojawi. Bo wiem, że karton z Norwegii z piłą do płytek już jest gdzieś w drodze, ale gdzie konkretnie w drodze to nie wiadomo. A jest on nadany na adres do Dumaguete, do mamy.
Drugi karton jest na Sikihor. Potem się dowiedziała Ernestine, że na Sikihor też można kartony nadać. Także jak tylko karton przyjedzie do Dumaguete, trzeba będzie szukać jakiegoś dnia, żeby albo skoczyć do Dumaguete, co jest w miarę rozsądnym rozwiązaniem, żeby znowu się na jeden dzień wyrwać, bo można kupić kolejne płytki już na podłogę w kuchni, zacząć o tym myśleć, na blat i też już być gotowym na kontynuację w tym kierunku, nie tylko jeżeli chodzi o łazienkę. No do przodu, cały czas do przodu. No one is behind you. No one is behind you. Ernestine poszła samochód przestawić, bo jak mówiłem wam i widzicie, trochę dorobiliśmy podjazd. Ernestine dzisiaj trochę jeździła samochodem. To poprosiłem ją rano, że jak planuje sobie jeździć, to żeby się wyparkowała na zewnątrz. No, zaraz zobaczymy. Związało na tyle, że nie zostawiło śladów? Tak, związało na tyle, że nie zostawiło śladów. What? Kręci jeździ samochodem. How was the experience? Better? Traumatized. Better? Yeah. More smooth. And no. Nie masz brata. Brat samochodem jedzie, a ty nie chciałeś wsiąść, jeszcze się boisz. Open the... Come. Careful. A kto tu znowu idzie? Kto tu znowu idzie? I don't know. The Pinky. Do Pinki. Na. Princess Pinky! Oh. The Princess Pinky. Kanang pasabot ra po ninyo ma'am. Kabahin ba ni instinct? W jakiej sprawie?